Nvidia na dzień dzisiejszy przyniosła mi 95 000 złotych zysku. I jestem na inwestycyjnym rozdrożu. Czy dalej trzymać tę spółkę, zredukować pozycję, a może sprzedać całość, oczekując korekty sektora technologicznego? Za kilkanaście godzin Nvidia pokaże wyniki za pierwszy kwartał. Dla wielu to będzie moment próby całej tezy o rewolucji AI. Świetne wyniki nie zawsze oznaczają wzrost kursu. Pytanie nie brzmi dziś, czy Nvidia pokaże dobre liczby, tylko czy będą wystarczająco dobre wobec ogromnych oczekiwań rynku. Właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Akcje Nvidia kupiłem w kwietniu 2025 roku, kiedy rynek technologiczny był po mocnej przecenie. Zaczęła się wojna celna USA kontra cały świat, pojawiały się obawy o ograniczenia eksportowe na chipy i o to, czy boom AI nie okaże się krótkoterminową euforią. Kurs Nvidia od szczytu notowań spadł wtedy o ponad 40%. W takich momentach rynek zwykle przestaje być racjonalny. Strach zaczyna dominować nad analizą. I właśnie wtedy najczęściej pojawiają się okazje. Nie kupowałem Nvidia na wzrostach, wręcz przeciwnie. Kupowałem, kiedy część inwestorów zaczynała wątpić w całą historię AI. Moja teza była prosta. Jeżeli sztuczna inteligencja stanie się nową falą produktywności, to ktoś musi dostarczać infrastrukturę do jej działania. I tym głównym dostawcą pozostaje właśnie Nvidia, a jej rola jest nie do przecenienia. Nvidia nie sprzedaje wyłącznie chipów, sprzedaje cały ekosystem. Procesory GPU, środowisko CUDA, biblioteki dla programistów, platformy obliczeniowe dla centrów danych. CUDA, czyli architektura od Nvidia, działa od prawie 20 lat i stała się de facto językiem branży AI. Większość modeli i frameworków jest z nią głęboko zintegrowana. Biblioteki open source, takie jak PyTorch czy TensorFlow, większość narzędzi badawczych, wszystko domyślnie zakłada, że pracujesz na systemach Nvidia. Firmy nie kupują więc sprzętu, kupują środowisko pracy, z którego wyjście oznacza przepisywanie całej infrastruktury od zera. To jest właśnie moat Nvidia. Moat, czyli z angielska przewaga konkurencyjna. Nie sam chip, tylko to, że chip jest częścią ekosystemu, który przez 2 dekady zdominował cały rynek. Nvidia kontroluje dziś ponad 80% rynku akceleratorów AI, a w samym trenowaniu modeli jej udział przekracza 90%. Warto też zauważyć, że uczelnie na całym świecie uczą AI właśnie na architekturze CUDA. Każdy nowy badacz, każdy nowy inżynier zaczyna od Nvidia. To oznacza, że za kilka lat na rynku pracy będą dziesiątki tysięcy specjalistów, dla których architektura Nvidia jest chlebem powszednim. Dla firm zatrudniających tych ludzi wybór infrastruktury staje się wtedy oczywisty. A co z konkurencją? Skoro Nvidia tak świetnie sobie radzi, to dlaczego ktoś ma nie uszczknąć kawałka z tego tortu? Inna amerykańska firma, AMD, próbuje i robi to coraz poważniej. Ich akceleratory MI300 w niektórych zadaniach realnie dorównują produktom Nvidia. Ale problemem nie jest sam chip, problemem jest oprogramowanie wokół niego. ROCm, czyli architektura AMD, wciąż wyraźnie odstaje pod względem dojrzałości, dokumentacji i wsparcia dla popularnych frameworków. Intel też próbuje odbudować pozycję w segmencie AI. Jego akceleratory Gaudi są tańsze, co przyciąga klientów wrażliwych na cenę, ale udział w rynku pozostaje marginalny. Osobna historia to własne chipy gigantów chmurowych. Google ma TPU, Amazon Trainium, Microsoft pracuje nad własnym Silicon. I tu jest pewien paradoks. Te firmy budują własne chipy właśnie po to, żeby uniezależnić się od Nvidia, a mimo to nadal kupują od niej ogromne ilości GPU. Powód jest prosty. Własny chip sprawdza się świetnie w jednym konkretnym zadaniu, ale do eksperymentów, nowych architektur i szybkiego skalowania modeli wracają do Nvidia, bo ekosystem CUDA po prostu działa. Jedna spółka nie wygra rewolucji AI. Ale gdy pytasz, kto dziś siedzi w centrum całego ekosystemu i kto zarabia na każdym etapie wyścigu, odpowiedź pozostaje ta sama. Nvidia. Czy coś fundamentalnie zmieniło się od momentu mojego zakupu? Moim zdaniem nie, a pod pewnymi względami sytuacja wygląda wręcz lepiej. Przez długi czas największy argument sceptyków wyglądał tak. Big Tech za chwilę ograniczy wydatki na AI, bo to się nie zwraca. Tymczasem stało się dokładnie odwrotnie. Część odpowiedzi rynek dostał już wcześniej, od największych klientów Nvidia. Meta, Amazon, Alphabet i Microsoft w swoich raportach kwartalnych powiedzieli inwestorom wprost, ile planują wydać. Łączne wydatki inwestycyjne tych 4 firm w 2026 roku mają przekroczyć 700 miliardów dolarów. Co więcej, wszystkie podczas ostatnich konferencji wynikowych podniosły prognozy capexów, czyli zamiast zwalniać, przyspieszają. A Nvidia dzięki temu rozwija swój biznes na niespotykaną skalę. Przychody w zamkniętym niedawno roku fiskalnym 2026 wzrosły o 65% rok do roku i wyniosły 215 miliardów dolarów.
Zysk netto rósł w tym samym tempie. Ostatni zamknięty kwartał to wzrost przychodów o 20% i zysku netto o 35% w stosunku do poprzedniego kwartału. Kurs spółki zachowywał się adekwatnie i w ciągu 12 miesięcy wzrósł o 75%. I tu naturalnie pojawia się pytanie, czy patrząc na Nvidię i inne spółki z branży mamy do czynienia z bańką? Moja odpowiedź rozczaruje obie strony. AI jest realną rewolucją, ale część rynku zachowuje się euforycznie. I te dwa zdania mogą być prawdziwe jednocześnie. Obecna sytuacja nie wygląda jak bańka dotcomowa z 1999 roku. Wtedy wskaźnik PE dla całego Nasdaq przekraczał 70, a większość spółek internetowych nie miała przychodów i żyła obietnicą przyszłości. Dziś Nvidia, Microsoft czy Alphabet generują realne miliardy zysków kwartalnie. To nie są startupy palące kapitał inwestorów, to największe firmy świata wydające własną gotówkę na infrastrukturę, z której już dziś ciągną przychody. Ale mechanizm emocji pozostaje ten sam. FOMO. Przekonanie, że wzrosty będą trwały wiecznie. Wiara, że świetna spółka automatycznie oznacza świetną inwestycję w każdym momencie. A to niekoniecznie prawda. Nvidia przy obecnych wycenach notuje wskaźnik forward PE na poziomie 26. Jednak jej konkurencja to już zupełnie inna historia. Przyszła cena do zysku dla AMD to 65, Intel 165, Broadcom 39. Tymczasem historyczna średnia dla sektora technologicznego to między 20 a 25. To nie musi oznaczać bańki, ale pokazuje, że rynek jest bardzo optymistyczny. Można mieć całkowitą rację co do AI jako rewolucji i jednocześnie przeżyć bolesną korektę, jeśli rzeczywistość choć trochę rozminie się z oczekiwaniami. No dobrze, za chwilę będziesz oglądać wyniki Nvidii. Na co zwrócić uwagę? Pierwsza rzecz, segment data center. Tu trafia blisko 90% wszystkich przychodów spółki i tu generowana jest praktycznie cała dynamika wzrostu. Wszelkie sygnały spowolnienia rynek odbierze bardzo źle. Drugi punkt to marże brutto. Nvidia historycznie osiągała marżę brutto w okolicach od 70 do 75% i jest za to wyceniana z ogromną premią. Rok temu marże zostały uderzone jednorazowym odpisem 4,5 miliarda dolarów, związanym z ograniczeniami eksportowymi na chipy H20 do Chin. Bez tego zdarzenia marża byłaby na poziomie 71%. Rynek będzie patrzył, czy marże wracają do normy w kolejnych kwartałach. Trzecia sprawa dotyczy prognoz na kolejny kwartał. Nvidia zazwyczaj komunikuje przyszłość ostrożnie, więc samo przekroczenie oczekiwań nie wystarczy. Ważniejsze będzie to, co zarząd powie o popycie na Blackwella i tempie ekspansji centrów danych w drugiej połowie roku. Istotny jest również sam Blackwell. To nowa generacja chipów, która miała być kolejnym skokiem wydajności. Rynek czeka na potwierdzenie, że popyt jest tak mocny, jak sygnalizował w swoich wywiadach prezes Jensen Huang. I wreszcie kwestia Chin. Ograniczenia eksportowe kosztowały Nvidię rok temu blisko 7 miliardów dolarów potencjalnych przychodów z samego H20. Każdy sygnał złagodzenia napięć albo nowych ograniczeń może mocno poruszyć kursem w obie strony. Zwłaszcza, że prezes Nvidii dołączył do delegacji amerykańskiej odwiedzającej Chiny w zeszłym tygodniu. To co w tej sytuacji zrobię ja? Nie patrzę na Nvidię w kategorii zero-jedynkowej. Patrzę przez pryzmat całego portfela i wielkości pozycji. Nvidia to część mojego portfela ofensywnego. Potencjalna strata nie zachwieje moimi inwestycjami długoterminowymi na emeryturę, na których mam zgromadzone większość swojego kapitału. Wyraźnie rozdzielam spokojne, mniej ryzykowne walory od tych, które mają ogromny potencjał wzrostu, ale również mogą okazać się klapą. Jeżeli jakaś inwestycja zaczyna stanowić zbyt duży udział w majątku, częściowa realizacja zysków może być racjonalna. Nie dlatego, że teza przestała działać, tylko dlatego, że warto zarządzać ryzykiem. Największe pieniądze w inwestowaniu zarabia się na trzymaniu zwycięzców, ale po drodze trzeba wytrzymać zmienność, która przy takich wycenach potrafi być bardzo duża. Z drugiej strony, jeżeli wierzysz w AI, Nvidia pozostaje liderem rynku i fundamenty się nie zmieniają, trzymanie pozycji w długim horyzoncie również ma sens. Zwłaszcza, że analitycy, do rekomendacji których również trzeba podchodzić z ostrożnością, prognozują dalsze wzrosty kursu akcji. Warto też wiedzieć, kiedy zmienić zdanie. Ja zacząłbym poważnie myśleć o wyjściu, gdyby hyperskalerzy zaczęli realnie ciąć budżety na centra danych, gdyby marże Nvidii trwale spadły poniżej 65% bez jednorazowego powodu, albo gdyby AMD czy własne chipy Big Techu zaczęły odbierać Nvidii kontrakty. Żadna z tych rzeczy dziś się nie dzieje, ale to są sygnały, których szukam. Nie przejmuję się wahaniami kursu o 10-15% w międzyczasie. Oczywiście moja decyzja jest podejmowana z poziomu ponad 120% zysku.
Nie stoję pod ścianą ze stratą lub w sytuacji kogoś, kto zastanawia się, czy dopiero kupić Nvidię do swojego portfela. Jednak obecnie spółka ta nie jest automatycznie odpowiednią inwestycją dla każdego. Kalkulacja ryzyka dla kogoś, kto dopiero rozważa wejście, będzie zupełnie inna. Warto, jako alternatywa, przyjrzeć się również ETF-om technologicznym, które mają Nvidię w swoim składzie, ale w znacznie szerszy sposób inwestują w rozwój sztucznej inteligencji. Największym błędem w takich momentach jest albo pełna euforia, albo pełna panika. Tymczasem inwestowanie polega na zarządzaniu prawdopodobieństwem, wielkością pozycji i własnymi emocjami. Nvidia jest nadal świetną spółką i jednocześnie po wynikach może zaliczyć mocniejszą korektę. Jedno nie wyklucza drugiego, bo pytanie nie brzmi już dziś, czy AI zmieni świat. Najprawdopodobniej zmieni. Pytanie, które trzeba sobie zadać, to, ile tej przyszłości rynek wycenił już dzisiaj. Daj znać w komentarzu, gdybyś dziś miał pozycję z ponad 100% zysku na Nvidii, trzymałbyś dalej, redukował czy realizował całość?